Well, hello, I am Marilyn, and I am an alcoholic, and I live in Los Angeles, California. Witam, mam na imię Marilyn, jestem alkoholiczką i mieszkam w Los Angeles, Kalifornii. I thank Sydney for the invitation to come to this wonderful international meeting. Ja bardzo dziękuję Sydney za zaproszenie i że mogę uczestniczyć w takim międzynarodowym meetingu. Our family has certainly grown now that I have begun to sponsor Bob D. Moja rodzina naprawdę się rozrosła w momencie, kiedy zaczęłam sponsorować Boba D. You may wonder why I'm here. Może się zastanawialiście, dlaczego ja w ogóle tutaj jestem. And it is because I drank way too much, way too often. I to jest przez to, że piłam zbyt dużo i zbyt często. I really don't know why I needed to drink so much, but I don't worry about that now. Ja nie wiem, dlaczego ja zawsze chciałam pić tak dużo, ale teraz nie myślę o tym. I just accept that I am an alcoholic and always will be, and it is very important for me to stay close to the program and maintain my spiritual condition. Ja po prostu zaakceptowałam, że jestem alkoholiczką, że to jest moje miejsce i muszę zostać w bliskich relacjach z AA, żeby utrzymać moją kondycję duchową. In looking back at what it was like, I do see some patterns that caused me great psychological pain. Jak myślę o tym, jak było w moim życiu, to widzę jakieś wzory zachowania, które spowodowały, że miałam bardzo silny ból psychologiczny. I was not aware of how selfish and self-centered I was until I came into the program of Alcoholics Anonymous. Ja po prostu nie miałam świadomości, że byłam aż tak samolubna i myślałam tylko o sobie, dopóki nie trafiłam do anonimowych alkoholików. One of my early days in the fellowship was when I walked into my home group. Jeden z moich pierwszych dni w anonimowych alkoholików to było to, jak trafiłam do mojej grupy domowej. I smelled coffee and stepped up to the coffee pot and grabbed a cup. Poczułam zapach kawy, podeszłam do kawiarenki i wzięłam kubek kawy. An old timer said, "You cut into line." I taki weteran mówi, że hej, tutaj jest kolejka. I turned around and said, "You have to be nice to me because I am a newcomer." A ja powiedziałam, że hej, ty musisz być miły dla mnie, bo ja jestem nowicjuszką. He said, "Well, I am an old timer and I am being nice to you." I on powiedział, słuchaj, ja jestem weteranem i jestem miły dla ciebie. He added, "If you have no disregard for others and cut into line, you will not have many friends." Słuchaj, jak nie będziesz miała respekt dla innych osób w kolejce, to nie będziesz miała dużo przyjaciół. And that was the beginning of the civilizing process that occurs in Alcoholics Anonymous. I to był początek procesu ucywilizowania mnie w anonimowych alkoholików. So, as I said, I was unaware of how selfish and focused on my own happiness I was in those years when I needed to drink so much. No ja nie byłam świadoma tego, jaka ja byłam bardzo samolubna i skupiona tylko na sobie w tych czasach, kiedy piłam tak dużo. I didn't begin drinking until I was about 20 years old. Ja nie zaczęłam pić, dopóki nie miałam około 20 lat. But that was after 20 years of living in a way that made me ever more unhappy by this disregard of other people. Ale to było takie 20 lat życia
tylko dla siebie i taki sposób życia, który spowodował, że byłam bardzo nieszczęśliwa. I loved science and wanted to be a famous scientist. Ja uwielbiałam naukę i chciałam być słynnym naukowcem. I met and married a scientist while I was studying science. Poznałam i wyszłam za mąż za naukowca w trakcie moich studiów. And I was accepted into a wonderful laboratory with a great director. No i zaakceptowali mnie do super laboratorium z niesamowitym kierownikiem. Now you would think that that would make me a happy person. No i byś tak pomyślał, że to by spowodowało, żebym była bardzo szczęśliwa. I was more miserable than ever because I felt that other people were getting ahead of me. Whenever I did something well, I had a lot of pride, which eventually made me feel bad. No ale nie, ja po prostu źle się czułam. Myślałam, że inni po prostu mają więcej szczęścia, mają więcej sukcesów, to źle się czułam, a jak coś dobrze zrobiłam, to wtedy miałam taką niesamowitą zadufanie w sobie i potem też gorzej się czułam. All of those things we come to call character defects were making me an unhappy person. Wszystkie te, co nazywamy wady charakteru, spowodowały, że byłam bardzo nieszczęśliwą osobą. I didn't even mention sloth or laziness, which I loved, one of my favorite character defects. No i nawet nie wspominam moje niesamowite lenistwo, które jest jedna z moich ulubionych wad charakteru. I wanted a shortcut to the Nobel Prize. Ja chciałam najkrótszą drogę do Nagrody Nobela. So, as a consequence, my work was not going well. No i konsekwencja tego była taka, że moja praca po prostu nie wychodziła bardzo dobrze. I was rescued by a new higher power, even more satisfying than science. I uratowała mnie taka nowa siła wyższa, nawet bardziej wspaniała niż nauka. And you can guess what that is. It was alcohol. I możecie zgadnąć, co to było. To był alkohol. Everyone in the lab seemed to start drinking because we were in the 1960s in the US. No i wszyscy, którzy pracowali w tym laboratorium, pili, bo to było 1960 rok w Stanach Zjednoczonych. That was an illusion because I seemed to drink more than the people around me. No i to było takie złudzenie, bo wydaje mi się, że ja piłam więcej niż wszyscy w tym laboratorium. We went to a lot of parties. Chodziliśmy na bardzo dużo imprez. And there were two colleagues that drank like I did at these parties. No i na tych imprezach to miałam jeszcze dwóch kolegów, którzy pili tak jak ja piłam. That was Roy and Bob. I ci koledzy nazywali się Roy i Bob. We drank and would move to a corner, and two of us could lean against the wall in the corner. No i zawsze razem piliśmy i zawsze razem w rogu piliśmy, żeby dwóch z nas mogłoby się oprzeć o ścianę, jak piliśmy. The third would go get more drinks. A trzecia osoba to by zawsze chodziła po więcej alkoholu. Gradually, the two against the wall would sink to the floor. I powoli, bardzo powoli, ci dwoje, którzy opierali się o ścianę, by powoli na podłogę wylądowali. And again, the last standing would go get more to drink. I ten, który stał, ostatni, to jeszcze więcej alkoholu by przynosił. Pretty soon, all three of us were on the floor. I po jakimś czasie cała trójka była na podłodze. That happened party after party. I to się stało jedne po drugiej imprezie. We all had significant others who would scoop us up and take us home.
Każdy z nas miał swoich partnerów, którzy by podnieśli nas z podłogi i zabrali nas do domu. Uh, I'm skipping to a later time in the program for a moment. Okay? I przez chwilę chcę opowiedzieć trochę w późniejszym czasie już na programie. And what happened to Bob and Roy, my drinking companions. Co się stało z Bobem i z Royem, którzy byli moi koledzy od picia. Sadly, Bob continued to drink, but felt that his problem was depression. Niestety, Bob kontynuował swoje picie. On uważał, że jego główny problem to depresja. And he finally killed himself. I w końcu popełnił samobójstwo. Roy, on the other hand, showed up at my home group after I was about 10 years sober. A Roy trafił do mojej grupy domowej, jak ja już miałam 10 lat trzeźwa. I had been at the podium and he came up to me and I was so happy to see him. On podszedł do mnie, jak mówiłam, i ja byłam taka szczęśliwa, że on po prostu tam jest. I said, I'm so glad to see you. And he said, well, I am not very happy. I powiedziałam, jestem taka szczęśliwa, że ty jesteś, że cię widzę. I on powiedział, ale ja jestem bardzo nieszczęśliwy. He had been in a hospital rehab program and was getting sober and had just a few days out of rehab. On był w szpitalnym odwyku i miał tylko parę dni trzeźwości za sobą. I am happy to say that was the beginning of continuing sobriety for Roy. I jestem po prostu bardzo szczęśliwa, żeby wam przekazać, że to był początek droga trzeźwości dla Roya. So that's 2 out of 3 of us who drank alcoholically that managed to find this program and receive this gift of sobriety. No i z nas 3 to jest 2, którzy trafili do tego programu i otrzymali ten niesamowity dar trzeźwości. But back to my drinking days. Okej, ale wracamy do mojej historii picia. I did spend some time in the lab, but once I began to drink pretty much every day, I stopped working entirely. I trochę czasu spędziłam w tym laboratorium, ale jak już moje picie nabrało większych namiarów, to przestałam pracować w ogóle. Soon I was out of a job, out of a career. Niedługo nie miałam pracy, nie miałam kariery. And I didn't even recognize it was because of my drinking. No i nawet nie zdałam sobie sprawy, że to jest przez moje picie. I went home and gave birth to 3 little children rapidly. Ja wróciłam do domu i bardzo szybko urodziłam 3 małe dzieci z rzędu. Pod rząd. 3. I continued to drink, but more than ever, and it was a catastrophe. Ja nadal piłam coraz więcej i to była zupełna katastrofa. I couldn't take care of the children, and my husband brought in his mother to do that. Ja nie mogłam się opiekować własnymi dziećmi i mój mąż ściągnął swoją matkę, żeby pomogła mi. I went to the doctor because I was very sick, and the doctor diagnosed chronic alcoholism. No i poszłam do lekarza, bo byłam bardzo, bardzo chora. I lekarz zdiagnozował mnie przewlekły alkoholizm. So I never went back to that doctor again. Nigdy nie wróciłam do tego lekarza. I continued to drink until 1972. Ja piłam cały czas do roku 1972. On February 8th, 1972,
I called our local AA office. 8 lutego 1972 roku zadzwoniłam do lokalnego biura AA. They sent a 12-step worker to visit me. Wysłali do mnie 12-krokowca, żeby porozmawiać ze mną. That was the turning point. She told me her story. To był taki punkt zwrotny. Ona mi opowiedziała swoją historię. My mother-in-law had only told my story and that she was going to lock me up and I'd never see the children again. Moja teściowa opowiedziała moją historię, powiedziała, że ona mnie gdzieś zamknie i że ja nigdy nie zobaczę swoich dzieci. But Lorena, my 12-step worker, kept the story all about herself. Ale ta kobieta, która przyjechała do mnie w ramach 12 kroku, jak opowiadała moją historię, to tylko mówiła o sobie. So she was not scary like my mother-in-law. Ona nie była straszna, tak jak moja teściowa. Now, I must stop and ask a question of how long should I talk and what is the Q&A session? What time? So if you want to speak for an hour and then we could have like 20 minutes after that, if you have time. So whatever your time allows for. Okay. So the top of the I have someone coming to do 9th step work in an hour, at an hour and a half. So maybe 20 minutes. That sounds good. Okay. Sorry, I should have asked that first. No worries. Let me translate it into Polish. Marilyn będzie mówiła do 19 polskiego czasu, potem będziemy mieli 20 minut czas na pytania. Okay. But back to my entrance into Alcoholics Anonymous. Wracamy do mojego wejścia do anonimowych alkoholików. My 12-step worker, Lorena, was not scary like my mother-in-law. Moja kobieta, która przyjechała w ramach 12 kroku, nie była taka straszna jak moja teściowa. She said she would take me to a meeting. Ona powiedziała, że mnie zabierze na meeting. I didn't want to go. Ja nie chciałam pójść. But I wanted her approval. Ale chciałam, żeby ona mnie lubiła. I was able to form unhealthy dependencies on just about anybody. Ja, kurczę, zawsze miałam niezdrowe relacje i takie współzależnienie z każdym. Sort of like tick on dog or fungus on a tree. Trochę jak kleszcz na psa albo grzyb na drzewie. And a part of that character defect is a desperate need to get somebody to like me. No i część tej wady charakteru jest taka bardzo desperacka potrzeba, żeby ktoś mnie polubiał. And in order to get Lorena to like me, I had to go to a meeting with her. I żeby ta Lorena, która przyjechała do mnie polubiła, musiałam iść na meeting z nią. So we went to a dark, quiet meeting. To trafiliśmy na cichy i ciemny meeting. It was not so scary because it was dark and quiet. Nie było takie straszne, bo tam było ciemno i cicho. There was a main speaker, Marion, who got up to the podium and told my story. Był główny speaker, nazywała się Marian i ona opowiedziała moją historię. She talked about fear and about unhealthy dependencies. Ona mówiła o lęku, ona mówiła o niezdrowych relacjach. And that was
what we all need so desperately in Alcoholics Anonymous, and that is identification. I to, co bardzo, bardzo potrzebujemy w anonimowych alkoholików, to takie obopólne zrozumienie, identyfikacja. I am so lucky that I had that at my first meeting. Jestem tak szczęśliwa, że to miałam na moim pierwszym meetingu. I asked Marion to be my sponsor at the end of the meeting. Pod koniec meetingu poprosiłam Marian, żeby była moją sponsorką. She said that she would be my sponsor if I went to her home group. Ona powiedziała, że ona może być moją sponsorką, jeśli pójdę do jej grupy domowej. Her home group happened to be the Pacific group in Los Angeles that was founded by Clancy. Jej grupa domowa była grupa Pacific, która była w Los Angeles, założona przez Clancy. Now, you may not know Clancy, but just to put it in the family context, he eventually became my sponsor and Bob D's sponsor. No, może nie znacie Clancy'ego, ale żeby tak tutaj opisać to drzewo rodzinne, które tutaj mamy, to Clancy stał się później moim sponsorem i też był sponsorem Boba D. But there in the beginning, he was one of the scariest persons I'd ever known. Ale na początku strasznie się jego bałam. On był naprawdę straszny. He had founded a big active group with about 300 people in it at that time. On założył naprawdę potężną grupę i tam było około 300 osób. Bright lights, people asking questions, activities. Światło, ludzie pytali, zadawali dużo pytań, było różne takie czynności, które mogliśmy robić. I told Marion, this is not for me. Ja powiedziałam Marian, to nie dla mnie. She said, fine, but I can't be your sponsor. I ona powiedziała, w porządku, to w takim razie nie mogę być twoją sponsorką. Well, I had already attached firmly to Marion. No, ale niestety ja po prostu już byłam uzależniona od Marian. And I said, okay, even that. Okej, w porządku, mogę to zrobić. That was the beginning of recovery for me. To był początek mojego zdrowienia. I was brought into a group with a lot of activity and interaction. Ja po prostu byłam wprowadzona do grupy, gdzie było bardzo dużo interakcji i bardzo dużo działania. It was what I needed after several years of isolation. To było dokładnie, co ja potrzebowałam po wielu, wielu lat izolacji. We have three legacies: unity, recovery, service. Mamy 3 legaty. Sorry, I'm blanking. I know these two. Unity, service, recovery. Yeah, jedność, zdrowienie i służba. And the first two were immediate, and that was unity and service. No i pierwsze 2 legaty to były natychmiastowe. To była jedność i zdrowienie. There was a big fellowship, and we had to go early to meetings and shake hands with everyone in the room. To była naprawdę duża grupa i musieliśmy tam pójść wcześniej i podać rękę do wszystkich w całym pokoju. And then we were told to go out after the meeting for fellowship. No i potem po meetingu musieliśmy iść na spotkanie po spotkaniu, żeby porozmawiać z innymi osobami z grupy.
we went to local coffee shops. Chodziliśmy do różnych kawiarenek obok meetingu. And on many nights we had to stay past midnight. No i było wiele wieczorów, kiedy musieliśmy aż do północy tam siedzieć. Those were so-called watch nights. I to były takie wieczory, gdzie musieliśmy obserwować. When one of our members turned 1 year sober, we stayed up until midnight to sing happy birthday. Jak jeden z naszej grupy skończył rok trzeźwości, to siedzieliśmy do północy i śpiewaliśmy 100 lat. It was called a watch because we watched them to keep them sober. No i mówimy, że to jest taka obserwacja, bo obserwowaliśmy jego i upewniliśmy się, że on będzie utrzymywał tą trzeźwość. I am still a member of the Pacific group, and now we have Zoom watches. Ja nadal jestem członkiem tej grupy Pacific i nadal mamy takie obserwacje na Zoomie. That was our fellowship, but we also had built-in service. To była nasza grupa, ale również mieliśmy służby związane z tą grupą. I was told to get a job or commitment at every meeting. Powiedzieli mi, że ja muszę mieć jakąś służbę na każdym meetingu. I had to volunteer for Southern California Convention. Ja musiałam zgłosić się, żeby pełnić służbę na konwencji w południowej Kalifornii. And go on panels to hospitals and jails. No i musiałam zgłosić się i mówić na panelach, w szpitalach, w więzieniach. But I did not get into the third part of our triangle, recovery, for a while. Ale niestety ja nie zaangażowałam się w tym zdrowieniu, trzeźwieniu przez dłuższy czas. My sponsor, Marion, introduced me to the steps, and they were scary. Moja sponsorka Marilyn zapoznała mnie z krokami i według mnie były straszne. They mentioned the word God, and I was an atheist. Oni wspominali o Bogu, a ja byłam ateistą. I believed in science, and I thought that if you believe in science, you can't believe in the supernatural. Ja wierzyłam w naukę i ja tak miałam takie przekonanie, że jak wierzysz w naukę, to nie możesz wierzyć w coś, co jest poza tym światem. My wonderful sponsor said, no problem. Moja cudowna sponsorka powiedziała, nie ma problemu. I understood that one. No, no. We stole it from you guys. No. She said, you can believe in me, your sponsor, or your home group. Ona powiedziała, że nie ma problemu. Możesz wierzyć we mnie, możesz wierzyć w twoją grupę domową. And that worked. I was able to pray at the end of a meeting with everyone else and just substituted Marion for the word God. No i to dla mnie działało. Ja mogłam się modlić na koniec każdego meetingu razem z całą grupą i zamiast słowo Bóg, to wstawiałam słowo Marion. Now I look back and realize that God was always in my life and working to get me on the right path. Teraz, jak patrzę wstecz, to zdaję z tego sprawę, że Bóg zawsze był w moim życiu i bardzo pracował nad tym, żebym szła tą odpowiednią ścieżką. There have been so many coincidences that seem to defy probability. Było tyle takich zbiegów okoliczności, które były nieprawdopodobne. And those coincidences were the things that I needed for recovery. I te zbiegi okoliczności były dokładnie to, co ja potrzebowałam do swojego zdrowienia.
like the perfect sponsor for me speaking at that first meeting. Tak jak idealna sponsorka dla mnie, która robiła swoją speakerkę na tym pierwszym meetingu. Another use of my character defects for my recovery was envy. Jedna z bardzo ważnych wad charakteru, które służyły mi w moim zdrowieniu, to zazdrość. You see, all I brought to the program were unhealthy body and character defects. To, co ja wniosłam na początku do programu, to było niezdrowe ciało i wady charakteru. So in addition to need for Marion's approval to do the steps, no i dodatkowo potrzebowałam, żeby Marian mnie polubiła. Jeszcze potrzebowałam. It seems my higher power used envy to make me curious about God. Wygląda na to, że moja siła wyższa wykorzystała moją zazdrość, żeby spowodować, że ja byłam bardzo ciekawa, co jest ten Bóg. Old-timers seemed very happy, and they seemed to have some kind of relationship with what they called God or higher power. Ci weterani wydawali mi się bardzo szczęśliwi i też mieli jakąś taką relację z czymś, co oni nazywali siłę wyższą. And this is where envy was useful. I w tym momencie moja zazdrość była bardzo użyteczna. I wanted what they had. Ja bardzo chciałam tego, co oni mieli. I prayed the third step prayer and the seventh step prayer. Modliłam się modlitwą 3. kroku i 7. kroku. But then I put it into my own words. Ale zmieniłam słowa na takie własne. I said to empty space. Ja powiedziałam do nagiej, pustej przestrzeni. If you're there, I'd like to get to know you. And if you're really there, I am willing to go on any path you pick for me. Powiedziałam tak, jeśli tam jesteś, bardzo bym chciała cię poznać. Jeśli tam jesteś naprawdę, jestem gotowa, żeby pójść jakąkolwiek drogą, którą mi wyłożysz. That was the full surrender. I wanted to know what these old timers knew, and I was willing to do anything that I was guided to do to have that in my life. I to było takie moje poddanie się, bo ja byłam gotowa, żeby mieć to, co ci weterani mieli. Ja byłam gotowa zrobić wszystko, żeby to mieć. And that was the beginning of really working on the steps. I to był mój początek, kiedy tak naprawdę zaczęłam przepracowywać kroki. And as promised in our 12th step, having had a spiritual awakening as the result of these steps, it happened. The veil parted for me. No i tak jak jest obiecane w 12 kroku, przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, ta osłona, która była na moich oczach, się zniknęła i świat się otworzył. I came into contact with a higher power. Skontaktowałam się, weszłam w relację, w kontakt z jakąś siłą wyższą. And it has served me well in these years since the awakening. I ta siła wyższa mi bardzo dobrze służy przez te lata przebudzenia się. When we take the steps, we become prepared to go out into the real world. Jak robimy te kroki, to przygotowujemy się, żeby zmierzyć się z tym prawdziwym światem.
And that is because we are no longer carrying that heavy baggage around. I dzięki temu już nie nosimy ten wielki ciężar emocjonalny. The baggage of getting in our own way with all of these selfish desires. Ten ciężki bagaż, po prostu, że my sami przeszkadzamy sobie z tych niezdrowych chcianek, tych niezdrowych wad charakteru, które mamy. And we were able to drop the guilt by making amends. No i możemy opuścić to poczucie winy dzięki temu, że zadośćuczyniamy. And I think we do come to believe that we are working for a new employer. No i uważam, że zaczynamy wierzyć, że pracujemy dla nowego pracodawcy. So as a result of taking the steps and experiencing a lot of recovery, I was taken back into the real world. No i rezultat, robienie tych kroków i zdrowienie, to wróciłam do tego prawdziwego świata. I went back to the university, but not in a laboratory, and earned some degrees in medical informatics, which is probably not necessary to translate. Okay, I think I can do it. Wróciłam do uniwerku, nie w laboratorium, już tam nie pracowałam, ale dostałam magister w informatyce medycznej. As a result, I was able to go back to work in a profession that I enjoy very much. I dzięki temu mogłam wrócić do zawodu, którego naprawdę bardzo lubiłam. I also later on began to teach in the university and taught informatics, also later science courses. No i wróciłam do uniwerku, byłam nauczycielem, byłam profesorem i miałam taką możliwość, że mogłam uczyć informatykę i potem różne naukowe tematy. Because of amends, my family had healed. Dzięki tych zadośćuczynień moja rodzina się uzdrowiła. I grew up with the children, the 3 children, and we did things like mountain climbing together. No i dorastałam z tą trójką dziećmi i robiliśmy różne rzeczy, na przykład łażenie po górach, chodzenie po górach. And having friends in the program allowed me to get acquainted with my husband. No i dzięki temu, że miałam dużo przyjaciół w AA na programie, to pozwoliło mi, że trochę lepiej zaczęłam poznawać swojego męża. I used to torture him by telling him that he was the reason I drank so much. Ja kiedyś po prostu zadawałam mu niesamowity ból, bo powiedziałam mu, że przez niego tak piję. My sponsor told me to say things like, "How was your day, sweetie?" Moja sponsorka nauczyła mnie mówić mojemu mężowi na przykład, a jak minął twój dzień, kochanie? Or, what would you like for dinner, sweetie? Albo lub co byś chciał na obiad, kochanie? A whole new way of relating to him. To była po prostu niesamowicie nowy sposób, jak z nim rozmawiać. Now, what happened though was that when I was 18 years sober, I made a trip out of the country. Ale co się stało? Jak miałam 18 lat trzeźwości, wyjechałam z kraju na wycieczkę. Our daughter had lived in Israel for
a few months. Nasza córka mieszkała w Izraelu przez kilka miesięcy. I joined her and she was a good tour guide. Ja dołączyłam do niej w Izraelu i ona była fantastycznym przewodnikiem. When we were at a historical place, the Sea of Galilee, I had a big revelation. I jak byliśmy w bardzo historycznym miejscu, morze, chyba po polsku jest Galilee, galilejskie, Morze Galilejskie, to miałam jakieś olśnienie. I realized that I was not really contented, not really happy. Ja zdałam sobie sprawę, że ja nie byłam naprawdę zadowolona, ja nie byłam naprawdę tutaj szczęśliwa. I saw that I had been using the program in a selfish way. Ja zobaczyłam, że ja wykorzystuję program bardzo egoistycznie. I was happy that our family had healed and that I had a good job. Ja byłam bardzo szczęśliwa, że moja rodzina została uzdrowiona, że miałam dobrą pracę. But those old character defects came back. Ale te stare wady charakteru wracały. At work, I envied people who had a better job or better position than I had. W pracy miałam tą zazdrość do ludzi, którzy mieli lepszą pracę niż ja. And when things went my way, I had a lot of pride. No i jak rzeczy zaczęły się dla mnie układać, to miałam takie zadufanie w sobie. I began to gossip about coworkers. Ja zaczęłam obgadywać współpracowników. To try to bring them down so that I could feel good. Żeby ich pozycję trochę obniżyć, żebym ja się poczuła lepiej. And so even though I was active in the program, these defects were making me feel bad. Pomimo, że byłam bardzo aktywna w programie, te wady charakteru spowodowały, że ja bardzo źle się czułam. I had that gift of realization. Ja miałam taki dar realizacji. And I apologized to my higher power for being so selfish. I przeprosiłam moją siłą wyższą, że jestem tak samolubna. And I asked to be put to use. I zapytałam, w jaki sposób mogę być wykorzystana, żeby pomagać. I could not put myself to use. Ja sama nie mogę wymyślić, jak ja mogę być użyteczna. So at 18 years of sobriety, I went back to the Pacific group that I had been away from for a while. No i po 18 latach trzeźwości wróciłam do grupy Pacyfyk, bo szczerze mówiąc nie byłam tam jakiś czas. And the scary leader, Clancy, became my sponsor. I ten straszny przewodnik Clancy został moim sponsorem. He was the most active person in Alcoholics Anonymous that I knew. On był najbardziej aktywnym członkiem anonimowych alkoholików, którego kiedykolwiek poznałam. And I was constantly inspired to step up my program. No i ja ciągle byłam zainspirowana, żeby robić więcej dla swojego programu. We are always told to say yes to an AA request. Mamy takie instrukcje. Dobrze, jakoś mi się trafiło i z innego studia w ogóle nie... Sorry about that. 13 zespołów po 2 dni. Zostałam nauczona, że jak AA pyta, mówię tak. At every meeting, we could get 3 or more AA requests. Na każdym spotkaniu czasami 3 razy AA mogło pytać. Would you fill in for the speaker who did not show up?
Czy możesz zrobić speakerkę dzisiaj, bo speaker nie przyszedł. Can you go with me on a panel this weekend? It's only 100 kilometers away. Czy możesz pojechać ze mną, żeby rozmawiać na panelu AA? To tylko 100 kilometrów. Can you stay after the meeting and scrape the chewing gum off the pavement? Czy możesz zostać po meetingu i sprzątać gumę z chodnika? So it was easy to become useful in the Pacific group again. To było bardzo proste, żeby stać się użyteczną w grupie Pacific. The wonderful gift, though, was gaining many more sponsees. Ten najbardziej cudowny dar jest, że miałam bardzo dużo nowych sponsorowanych. My life became joyful when I got more active. Moje życie stało się naprawdę bardziej radosne, jak byłam bardziej aktywna w AA. I began to experience the happiness that being of service can bring us. Ja zaczęłam doświadczać to szczęście, które przychodzi z tym, z służbą w AA. And that has prepared me for the hard times that lay ahead. No i to mi naprawdę przygotowało na te ciężkie czasy, które miałam przed sobą. When I was 40 years sober, our beloved son committed suicide. Jak ja miałam 40 lat trzeźwości, mój syn popełnił samobójstwo. I thought my life would end at that point. Ja myślałam, że moje życie się skończy w tym momencie. But there were examples in the program who had a similar tragedy. Ale były osoby na programie, w tej grupie, które miały podobne doświadczenia, podobne tragedie. Like the great Sandy B, who had lost 2 daughters the year before. Jak cudowny Sandy B, który stracił 2 córki w roku poprzednim. And I had my sponsor, Clancy, to direct my life and tell me that I had 40 years of sobriety to be my strength. I miałam mojego cudownego sponsora Clancy, który powiedział, że ja mam 40 lat mojej trzeźwości i to jest moją siłą. He told me I had to be strong for my family and help them to heal. Sorry, I'm a crier. On powiedział, że ja muszę być silna dla mojej rodziny i pomóc im wyzdrowieć. It was like a hypnotic suggestion. To była taka sugestia, która mnie zhypnotyzowała. I'm a believer in strong sponsorship. Ja wierzę w silne sponsorowanie. As promised, in the 10 years that have followed, there have been many blessings in my life. I tak jak zostało obiecywane, 10 lat po tym wydarzeniu są niesamowite rzeczy, dary, które się wydarzają w moim życiu. That after 8 years, my husband became ill. Po 8 latach mój mąż zachorował. He seemed not to be able to fully accept the loss of his son. On chyba nigdy nie zaakceptował stratę swojego dziecka. And eventually passed away. I on zmarł. But as he crossed to the other side, he said that he would meet me on the other side. And I believe that. No i jak przechodził... Jak przechodził na drugą stronę, to powiedział, że mnie tam spotka. I ja wierzyłam w to. And then, after a year, my sponsor of 30 years crossed to the other side. He passed away on August 24th.
No i rok później mój sponsor też zmarł. On zmarł w sierpniu, 24 sierpnia w zeszłym roku. But luckily, I have many years of sobriety that have told me that acceptance is the magic word. I na szczęście ja mam bardzo dużo lat trzeźwości, który mi mówi, że akceptacja to jest to magiczne słowo. And if we can accept the seemingly good and the seemingly bad, we will see that it is all used for good purpose. I jeśli możemy zaakceptować te niby dobre i niby złe rzeczy, zobaczymy, że to wszystko jest wykorzystane do dobrego celu. But as I said, I believe in strong sponsorship. Ale tak jak mówiłam, ja naprawdę wierzę w silne sponsorowanie, mocne sponsorowanie. So 2 weeks after Clancy passed away, I found a new sponsor. 2 tygodnie po śmierci mojego sponsora Clancy znalazłam nowego sponsora. I was at a retreat and Father Tom said, I'll sponsor anyone. They don't call me, but I'll sponsor them anyway. I byłam na zlocie AA i taki ojciec Tom, Father Tom powiedział, że ja wszystkich mogę sponsorować. Nikt do mnie nie dzwoni, ale i tak będę ich sponsorować. Now, I have followed him for years by going to retreats and greatly respect him. Ja od lat znam ojca Tom. Chodzę, spotykamy się na różnych zlotach i mam naprawdę duży szacunek dla niego. He had promised that he would sponsor anyone, so I asked him if he would be my sponsor, and he had to agree. On powiedział, że wszystkich może sponsorować, więc zadałam mu pytanie, czy może, skoro tak, czy może mnie sponsorować. I on musiał się zgodzić. I've continued to go to his retreats, and he never said that again. Ja do tej pory chodzę na jego zloty i już nigdy to nie powtórzył. But it has worked out very well, and I am happy to have a good sponsor, and I do sponsor others, and I like to be in that kind of sandwich. Ale ja uwielbiam sposób, jak on mnie sponsoruje. Ja uwielbiam sponsorować, być sponsorowana i lubię być w tej kanapce sponsorowania. Sponsor on one side, sponsees on the other side. Sponsor po jednej stronie, sponsorowany po drugiej stronie. Yeah. We have a big family, and every Tuesday night we get together. My sponsees and their sponsees down the line are all welcome. My co wtorek mamy bardzo duże spotkanie rodzinne. Ja, moje sponsorowane, ich sponsorowane i ich sponsorowane. Każdy wtorek. And when we went to Zoom, our family meeting grew because people could come from all over the world. No i jak trafiliśmy na Zoom, to nasza rodzina się rozrosła, bo różne osoby z całego świata mogły dołączyć. Mm-hmm. Right now we are in transition and going back to in-person meetings. Teraz mamy taki okres przejściowy i powoli wracamy do meetingów na żywo. So we are all trying to find ways to stay connected when we go back to in-person meetings. No i szukamy sposoby, żeby nadal zostać w łączach, jak wracamy do tych meetingów na żywo. I think that many hybrid meetings will result so that we can have the connection, the physical connection, but also keep our distant members involved. Ja uważam, że teraz przejdziemy na taki model hybrydowy,
żebyśmy my mieli tą fizyczną łączność ze sobą, a żeby osoby, które mieszkają w dalekich miejscach na świecie, żeby mogli zostać połączeni z nami. Change always makes us nervous. Zmiany zawsze powodują lęk. But that is life. And if the program teaches one thing, it is acceptance of what is happening. No i zmiany są straszne, tak? Ale to jest życie. To jest życie. I to, co życie nas nauczyło, że życie jest akceptacją tego, co się dzieje teraz. Acceptance of reality is the key. And then we can find many blessings in that reality. Akceptacja rzeczywistości to jest klucz. I w tym możemy znaleźć piękne dary dla siebie. I have accepted enough of reality to know that the blessings are numerous, many, many blessings. Ja zaakceptowałam bardzo dużo tej rzeczywistości i wiem, że te dary są obfite, że jest ich bardzo dużo. And for all of you, I thank you for these blessings, for my sobriety, and for the invitation to be here. Thank you very much. I ja was bardzo dziękuję za ten dar, że mogę tutaj być z wami, że mnie zaprosiliście. Dziękuję was. Yay! Thank you. Thank you for the translation. You worked so hard. I can't help but cry. That's the only reason I couldn't be a real translator. You were a real translator and very impressive. Thank you. Thank you, Marilyn. It was an honor. Okay. Sydney, you want to? Okay, thank you so much, Marilyn. What a privilege and joy to have you here. I was crying too. Me and Isa, we like to cry. Dziękuję, Marilyn. Naprawdę wielki zaszczyt, że tutaj jesteś. Ja też płakałam. Ja i Iza uwielbiamy płakać. So now I'll ask anyone who has a question. We're going to open up the chat so you can send a chat and ask your question for Marilyn, if in either English or Polish, and then Isa will read it and translate it. No i teraz mamy czas na pytanie. Proszę w czacie napisać pytanie. Ja przeczytam po polsku, potem przetłumaczę na angielski i Marilyn odpowie. Zapraszam. And of course, if nobody has any questions for Marilyn, she'll have extra time to prepare for her next meeting. I jak nikt nie ma żadnych pytań, to po prostu Marilyn może wrócić do siebie i mieć więcej czasu na własny meeting. I have a question. So I'll ask it in Polish and then I'll ask it. Marilyn, czy sponsorujesz wszystkich tak samo? Czy inaczej każdego sponsorujesz? Czy masz jakiś sposób sponsorowania? So Marilyn, my question is, do you sponsor everybody the same way? Do you have like a method of sponsoring? Do you sponsor how Clancy's? How do you do it? The answer is yes and no. Yes, for all new people, it's pretty much the same approach because newcomers are all on fire and bleeding. I mean, they're in bad shape. And hold on, let me translate that. Tak i nie. Jak są nowicjusze, to tak. Sponsoruję ich takich samo, bo każdy nowicjusz po prostu pali się i krwawi, więc to nie jest jakoś super. So we begin by going to as many meetings together as possible. To zaczynamy od tego, że razem chodzimy na tyle meetingów, ile się da. Especially our home group on the big Pacific group on Wednesday and our sponsorship meeting. No i szczególnie nasz meeting grupy Pacific w środę i ten wtorkowy meeting sponsorowanych. I have a set of handouts. Ja mam takie
how do you say handouts, Dominika? Materiały. Materiały, które rozdaję. And they are the handouts for our 12 steps. I te materiały dotyczą 12 kroków. So we start with step 1, and it's a set of questions and the corresponding readings in the big book and the 12 and 12. No i zaczynamy od pierwszego kroku. Tam jest lista pytań i to, co czytamy w Wielkiej Księdze i 12x12. And then we get together and we do the readings and talk about the readings, and then my sponsee reads the answers to the questions on that particular step. Spotykamy się, czytamy razem, omawiamy to, co czytamy i moja sponsorowana odpowiada albo sponsorowany odpowiada na pytanie dotyczące tego kroku. And each step is different, of course, so the meetings are different. For example, the 4th step is solitary, and then the 5th step is reading the inventory. No i każde spotkanie, bo każdy krok jest inny, to każde takie spotkanie jest trochę inne. Na przykład, no nie wiem, ten 4. krok to jest taka praca sama ze sobą, ale potem 5. krok spotykamy się razem i ta osoba czyta swoją inwenturę. So my newcomers are pretty much treated in the same way. Moi nowicjusze są po prostu traktowani w bardzo podobny sposób. When I inherit sponsees who have been sponsored by other people, jak dostaję sponsorowanych w spadku od innych osób, to każdy przypadek jest trochę inny. Some have a good foundation and we get about the business of daily living and try to apply AA principles to that. Niektórzy mają bardzo dobry fundament. Jeśli chodzi o program, to zajmujemy się codziennym życiem i jak wykorzystać te zasady z programu, żeby dobrze żyć. Some sponsees have come to me with many years of sobriety, but have never taken the steps. Przychodzą do mnie, mają wiele lat trzeźwości, ale nigdy nie zrobili kroki. Especially that inventory step where many people I'm sorry, Marilyn, I had a small glitch in the Wi-Fi. Can you repeat? Especially that inventory step, step 4, where a lot of people stop. I szczególnie z 4. krokiem, gdzie trzeba zrobić inwenturę moralną. Bardzo dużo osób zatrzymują się na tym etapie. They have apparently stayed sober as so-called two-steppers. No, utrzymują tą trzeźwość, mówimy na nich dwukrokowce. They admitted they were powerless over alcohol, and then they threw themselves into service, working with others. Przyznali się, że są bezsilni wobec alkoholu i potem od razu do kroku 12 rzucili się w wir pomagania innym. And you can stay sober a long time that way, but it's not that much fun. No i naprawdę możesz utrzymywać tą trzeźwość przez bardzo długi czas w taki sposób, ale to żadna frajda. So with them, we start a review of the steps and they take all 12 steps and they become much happier. No, ale i z nimi przechodzimy przez wszystkie kroki, postawiają 12 kroków i stają się dużo bardziej szczęśliwi. Thank you, Marilyn. Okay, the next question is from Kasia. Co robisz, kiedy masz do kogoś urazę? So Kasia asks, what do you do when you have a resentment? A resentment. I talk to either my sponsor or
trusted friends, and I tell them how horrible the person is that I resent, and Ja, engage them to be angry too. ja rozmawiam albo z moim sponsorem, albo z dobrymi przyjaciółmi ze wspólnocie i mówię im, jak okropna ta osoba jest, do której mam urazę, żeby ci, moi koledzy, byli również tacy wściekli. My gentle, good new sponsor, Father Tom, Mój nowy, bardzo łagodny sponsor, ojciec Tom, ever so kindly gets me to focus on something I might have done to provoke this bad relationship. Mój bardzo łagodny, nowy sponsor, ojciec Tom, sugeruje, żebym zwróciła uwagę na to, co ja mogłabym zrobić, albo co ja zrobiłam, żeby prowokować taką reakcję u tej osoby. Even if I have no part at all, he urges me in the direction of forgiveness. Nawet jeśli ja nie mam żaden udział w tym, to on mnie zachęca do drogi przebaczenia. I am urged to pray for this person who has done me wrong. Ja jestem zachęcona, żeby modlić się za tą osobą, która mnie skrzywdziła. So I say, how long do I have to do that? I ja go pytam, ale jak długo ja muszę to robić? And the answer is, until the resentment is gone. I on mi odpowiada, dopóki już nie będziesz miała tą urazę. Thank you, Marilyn. This is a good question. Beata B. Co znaczy twarde sponsorowanie? So what do you mean by strong sponsorship? Strong sponsorship to me is being as committed to another person's sobriety as I am to my own. Dla mnie twarde sponsorowanie to znaczy, że ja jestem committed, Dominika? Devoted to Oddana. Ja jestem tak oddana, żeby pomóc drugiej osobie w jej drodze trzeźwości, tak jak jestem oddana do własnej trzeźwości. It's a knowledge of what the person is doing to stay sober. I to jest, że ja mam świadomość, co ta osoba robi, żeby utrzymywać tą trzeźwość. And being a gentle reminder to that person that they are not maintaining what they have to do to stay sober. I przypominając tą osobę, że oni nie robią to, co jest potrzebne, żeby utrzymywać tą trzeźwość. It involves a family spirit so that sponsor and sponsees do many things together. To dla mnie to jest taki duch rodzinny, że sponsor i sponsorowany robią bardzo dużo rzeczy razem. Constant connection and constant sharing of experience, strength and hope. Takie ciągłe połączenie, ciągle dzielenie się, doświadczenie, siła i nadzieja. Yeah, I think that's the main thing. Thank you. Okay. Ania Z. Bardzo dziękuję, Marilyn. Moje pytanie jest, co dla Ciebie jest najważniejsze w wyborze sponsora? So Anya Z asked, thank you very much, Marilyn. My question is, what is most important to you when choosing a sponsor? Someone who is more active than I am, someone whom I like and respect. Ktoś, kto jest bardziej aktywny niż ja jestem w programie i kogoś, którego lubię i szanuję.
Okej, Justyna. Zależało ci zawsze, żebyś była lubiana. Czy teraz czujesz się lubiana? So, Justyna asked, she said, you mentioned that you always wanted to be liked. Do you feel liked now? Interesting, yes. I never got to the place where I feel liked or loved by all people in a room. Oh, can you repeat that? Sorry, Marilyn, my internet cut out for a second. No stitches, excuse me. I never got to a place where I feel that I am liked or loved in the way that I used to need. Ja nigdy nie dotarłam do takiego miejsca w moim życiu, gdzie otrzymałam i czułam się aż tak lubiana, jak kiedyś tego potrzebowałam. The miracle of recovery is that I no longer need that. Cud trzeźwości dla mnie jest, że ja już nie potrzebuję tego. It does not enter my mind whether you like or dislike me now. W ogóle nie przychodzi mi to do głowy, czy mnie lubisz, czy nie. And that is the freedom that I needed and wanted. I to jest ta wolność, którą potrzebowałam i chciałam. Thank you. And this is a question from Magda. But I didn't. Oh. What's that? Oh, that was the freedom that I needed, but I didn't even know that until I got what happened. I to była ta wolność, którą potrzebowałam, ale nie wiedziałam, że potrzebowałam tą wolność, dopóki ją nie otrzymałam. Okay, thank you. Magda mi napisała prywatnie. This is a question from Magda. Jak twój syn umarł i te różne rzeczy się wydarzyły, w jaki sposób znalazłeś akceptację? Czy czułaś, że Bóg cię karze i że to, co się stało, to naprawdę nie fair? Okay, so Marilyn, this is from Magda. When your son died, how did you find acceptance? Did you feel like God was punishing you and that what happened to you just was not fair? What strongest, aside from pure grief and loss of our son, was guilt returning in a big, big way. Dla mnie to, co się stało, oprócz oczywiście rozpacz, że mój syn zmarł, to takie niesamowite poczucie winy. To wracało. What did I do or what did I fail to do that would cause David to do this? Co zrobiłam lub czego nie zrobiłam, że spowodowało, że mój syn David to zrobił? Again, I had Clancy and other people on the program to point out that guilt is a selfish pastime. Ale dzięki Bogu miałam Clancy'ego, miałam inne osoby w programie, którzy mi mówili, że poczucie winy to jest samolubne działanie, egoistyczne działanie. Big noise going by. I eventually was able to get beyond the guilt because each member of our family felt guilty. I potem po prostu minęło to poczucie winy, bo każda osoba w mojej rodzinie miała to poczucie winy. And we all tried to forgive one another by saying, you couldn't have been responsible. You were a good dad. You were a good sister. You were not to blame. No i bardzo... And in that act of forgiving, Go ahead. and in that act of forgiving others, I began to feel that I probably could not have done anything that I needed to do. I bo każda osoba w rodzinie miała to poczucie winy i każdy z nas próbował
powiedzieć drugą osobę, że to nie twoja wina, że byłaś cudownym ojcem, cudowną siostrą. I w takim procesie wybaczenia innych wybaczyłam siebie samej. I uświadomiłam sobie, że nic nie mogłam zrobić. But strangely, I did not have a crisis of faith. Ale, I did not lose my faith in God. ale o dziwo, nie miałam kryzys wiary. Nie straciłam wiary w Boga. And that is because Sandy B had lost his two daughters the year before and told me what to do. I to było dzięki temu, że Sandy B rok wcześniej stracił 2 córki i on mi powiedział, co ja muszę robić. He said, when such a terrible tragedy happens, you have time to react. I on powiedział, że jak coś takiego się dzieje, coś takiego strasznego, że masz czas na swoją reakcję. And in that time, you go out to God, to your higher power, and you say, don't leave me, be with me, and I will not leave you. I w tym czasie masz moment, żeby połączyć się z twoją siłą wyższą i powiedzieć, nie zostawiaj mnie w tym czasie, bo ja ciebie nie zostawię. And then he said, when you do begin to react, guess who comes back with you? I on powiedział, że jak zaczynasz reagować, to zgadnij, kto będzie reagował z tobą i będzie z tobą. I am so grateful for that advice because my higher power stayed with me the whole time, and I trusted that I would be brought through that. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to całe doświadczenie, bo moja siła wyższa została ze mną przez ten czas i była ze mną. Przyniosła mnie. Okay? And now my experience is important in carrying that others who are going through a similar journey. No i teraz to doświadczenie jest niezbędne dla mnie, żeby pomagać innym, którzy przechodzą przez bardzo podobne doświadczenia. They can see that my life is joyful, and it gives them hope to enter into that circle that they never wanted to be in. I widzą, że moje życie jest pełen radości i to daje im nadzieję i mogą wejść w ten krąg, w którym nigdy nie chcieli być.